Cześć! Kolejny update z mojego powrotu do rywalizacji, powrotu na wysoki poziom sportowy. Czy jestem już na pełnych obrotach, czy może jeszcze daleko w lesie z formą? Dzisiaj postaram się powiedzieć, jak to wyglądało w lutym. Coś dla fanów, większej ilości cyferek i danych treningowych. Także zapraszam do oglądania. Dzisiaj wypisałem sobie tutaj nawet dość dokładnie na kartce wszystkie ogólnikowe takie podsumowania z lutego, jak to wyglądało. Oczywiście, jeśli chcecie jeszcze więcej danych, to przypominam, że w tym roku udostępniam w zasadzie wszystko na Strawie, chyba tam nic nie zakrywam. Ja nie jestem jakimś tutaj akurat technologicznym magikiem, więc nie wszystkie funkcjonalności wykorzystuję, ale rzeczywiście nawet pływanie, tak, mam te okularki, które automatycznie przesyłają moje treningi pływackie również na Strawę, na aplikację, także zapraszam do śledzenia, jeśli chcecie więcej. A dzisiaj powiem z mojej perspektywy tak pokrótce, jak to wyglądało w lutym. Jak wiecie, oczywiście wracam po operacji, po ablacji, która miała miejsce w grudniu, więc no rzeczywiście stosuję się i stosowałem dość rygorystycznie, mogę powiedzieć, do zaleceń lekarzy, czyli ten powrót do aktywności, powrót do treningu, tym razem na spokojnie, tak żeby mieć pewność, że ablacji nie trzeba powtarzać, że nie będę musiał wykonywać kolejnego zabiegu. No i całe szczęście już na ten dzień, jak nagrywam, to przez te całe już 2,5 miesiąca nie zanotowałem żadnego przypadku anomalii, jeśli chodzi o pracę serca. Wygląda na to, że problem z arytmią został zażegnany i powoli rzeczywiście wracam na swoje pełne obroty i no już tuż, bo za 8 tygodni pierwszy start. Jak wyglądał luty pod kątem treningowym? Można powiedzieć, że wróciłem już do prawie że pełnego treningu. Nie obyło się oczywiście bez jakichś problemów, przygód, jak to w drodze każdego sportowca bywa, są jakieś trudności. Tym razem akurat rzadko mi się to bardzo zdarza. Tutaj muszę przyznać, że na kontuzję układu ruchu, czyli mięśniowo-kostne, można powiedzieć, zawsze byłem bardzo odporny, ale tym razem po operacji zacząłem sobie powoli budować ten trening, powoli wracać do treningu. No i już na początku lutego pojawił mi się problem akurat z lewym kolanem, który no, był dość uciążliwy, nie pozwalał mi wykonywać pełni, a w pewnym momencie nawet w ogóle nie byłem w stanie wykonywać przede wszystkim treningu biegowego. Był to jakiś dziwny ból kolana. Nawet na początku lutego nie byłem w stanie przez kilka dni wykonywać treningu czy to rowerowego, czy to biegowego, więc zastępowałem go nieco większą, choć jeszcze nie jakąś tam wielką ilością pływania. Stąd też luty, można powiedzieć, pod kątem realizacji treningu nie był w 100% taki, jaki chciałbym, aby on był. No i ten problem ciągnął mi się przez kilka dni. Chwilę odpocząłem, zaczęło być lepiej i po tygodniu znowu się nasilił do tego stopnia, że stwierdziliśmy, że trzeba to zbadać. Pojechałem na USG, pojechałem na rezonans. Był pewien strach, bo na USG wyszło podejrzenie rozwarstwionego pęknięcia łękątki, co by wiązało się z dłuższym wykluczeniem z treningu biegowego, czyli morale na chwilę spadły, bo z jednego problemu zdrowotnego można powiedzieć, że wskoczyłbym w drugi. Natomiast 2 dni później rezonans nie potwierdził tej wstępnej diagnozy. Wyszło, że pojawiło się zapalenie pasma biodrowo-piszczelowego, więc akurat problem, który można powiedzieć już po kilku kolejnych dniach został w większym stopniu zażegnany i wróciłem, można powiedzieć, na normalne obroty, ale troszeczkę niepewności przez chwilę było. Z czego się to wzięło? Wzięło się to prawdopodobnie z tego, że po pierwsze przerwa związana z operacją sprawiła, że nie mogłem trenować, przez co struktury mięśniowe niektóre zostały osłabione, a w dodatku operacja polegała na tym, że lekarze nie rozcinali mi tej klatki piersiowej, jak niektórym może się wydawać, tylko przez tętnicę udową i przez krtań dostawali się do serca, czyli rozcinałem co prawda z prawej strony pachwinę, czyli tętnica udowa była tutaj nadwyrężona. No i te powięzie gdzieś tam przecięte sprawiły, że mimo że nic tam się wielkiego nie działo, to po operacji tam kilka
kilka tygodni miałem strasznie spiętą całą prawą stronę, tam ruchomość nagle dużo się pogorszyła. Oczywiście ciężko powiedzieć, czy to miało bezpośredni wpływ na kontuzję kolana. Mogło się zdarzyć wiele różnych rzeczy, nie można jednoznacznie teraz stwierdzić, ale przypuszczenia tutaj fizjoterapeutów czy ortopedów są takie, że ten ból w kolanie, to zapalenie było następstwem tego, że właśnie prawa strona tutaj przy biodrze, pachwina, miałem rzeczywiście ograniczoną ruchomość, przez co ten ruch, czy to na bieganiu, czy to na rowerze, był nieco inny. Przez kilka tygodni pracowałem nad usprawnieniem tego, dodatkowo osłabione struktury, niektóre przez brak treningu mięśnie po prostu się osłabiły, no i pojawił mi się tutaj jakiś tam problem. Na szczęście, tak jak na ten dzień, który nagrywam, bólu już w zasadzie praktycznie nie ma, jestem w stanie wykonywać czy to trening na rowerze, czy na biegu już bez żadnego problemu, więc mogę być zadowolony. Natomiast może i nawet to spokojne wejście w trening, czyli nie forsowanie od razu mocnych obciążeń na początek po tej operacji, myślę, że wyjdzie mi to wręcz na dobre. No i tak też tutaj podtrzymują chociażby kardiolodzy. Jestem też oczywiście bardzo zadowolony z tego, że nie przypuszczałem, szczerze przyznam, że moje pierwsze założenia były takie, że będę potrzebował nieco więcej czasu do tego, aby organizm zaczął reagować na bodźce, że ta forma, którą gdzieś tam potwierdzam na różnych cyferkach, będzie rosła nieco wolniej, ale widzę, że organizm szybko wraca do sprawności, że wcale nie potrzeba nie wiadomo czego, abym szybko poczuł się dobrze na treningach. Jak to wyglądało zatem w lutym? Tak jak mówiłem, trening okrojony, nie tak duży jak bym chciał. Zrobiłem sumarycznie 80 godzin, 31 minut i 24 sekundy treningowe. To są wszystkie jednostki, które wykonałem zsumowane w lutym, czyli 28 dni lutego. Wychodzi to średnio tam minimalnie powyżej 20 tylko godzin na tydzień, więc jak na mnie to jest, powiedziałbym, malutka objętość treningowa. Natomiast, tak jak mówię, były tutaj małe problemy, troszeczkę tego treningu trzeba było odpuścić, no i też budujemy go z powrotem do objętości bardzo spokojnie. Pływanie. Tutaj wyszło sumarycznie 23 godziny, 6 minut, 22 sekundy i z czego jest to rzeczywisty czas pływania, tak tutaj urządzenia to notują. Przepłynąłem 102 km, co daje średnio 25,5 km pływania na tydzień. Większość treningów wykonuję na basenie 50-metrowym, pojedyncze jednostki były też również na basenie 25-metrowym. Nie było tam jakichś turbo ciężkich treningów, ale na pływaniu akurat powiedziałbym, że zaskakująco szybko poczułem się całkiem dobrze w tej wodzie. Oczywiście jeszcze brakuje do tej formy startowej, ale objętość pływacka, powiedzmy, budowana według planu. Tutaj nie było jakichś problemów, żebym wykonał treningi, więc w kolejnych tygodniach już będę pływał pewnie minimalnie więcej, pewnie przekraczając czasami 30 km na tydzień. Treningi, jak widzicie pewnie na Strawie, są dość proste, nie ma tutaj jakichś nie wiadomo jak skomplikowanych jednostek i zaczęły się pojawiać też jakieś pierwsze intensywności okołoprogowe, ale większość pracy jest czysto trenowa, czyli spokojne budowanie bazy. Jeśli chodzi o rower, większość treningów wykonywałem na trenażerze. Niektóre treningi to są aktualnie jedne z przyjemniejszych mimo warunków. Ja jestem tutaj cały czas w Polsce. Nie wybieram się na razie na żadne obozy ze względu na bliskość tutaj pracy właśnie, czy to z fizjoterapeutą, trenerem przygotowania motorycznego, czy mam tutaj lekarzy na miejscu. Również wygoda, jeśli chodzi o żywienie, dieta, fix catering, to wszystko sprawia, że mam tutaj dobre warunki. Oczywiście chciałoby się potrenować trochę w ciepłych warunkach, ale powrót po operacji akurat wyszedł w ten sposób, że nieco wygodniej i nieco lepiej jest mi być na miejscu i pracować właśnie regularnie z tymi osobami i skupiać się na tych aspektach, które były ważne po powrocie po operacji, więc na razie na spokojnie przygotowuję się w domu. Stąd większość treningów, a szczególnie te treningi zadaniowe wykonywałem na trenażerze lub niektóre spokojne tlenowe jednostki na rowerze gravelowym. Tutaj we Wrocławiu mam ogrom ścieżek
przy wałach, takich ścieżek szutrowych, bardzo przyjemnych, świetne tereny, więc jest to ostatnio jedna z moich ulubionych jednostek, po prostu pojeździć sobie chwilkę takim rowerem, coś nowego, więc jest na to moda i no muszę powiedzieć, troszeczkę wpadłem w ten trend i również mi się to strasznie podoba. Więc sumarycznie na rowerze wykonałem 36 godzin, 1 minuta i 14 sekund, co daje średnio 9 godzin, parę sekund powyżej 9 godzin tygodniowo. No tak jak mówiłem, jeden tydzień był praktycznie niezrealizowany, jeśli chodzi o trening rowerowy czy też biegowy, ze względu na kontuzję i ból w kolanie, tak, zapalenie pasma biodrowo-piszczelowego. Natomiast na rowerze pojawiły się jakieś tam intensywności, głównie trochę pracy w okolicach pierwszego progu LT1 i spokojne budowanie objętości również tutaj. No i muszę przyznać, że szczególnie na rowerze te pierwsze treningi, które wykonywałem, w których pojawiły się jakieś intensywności, zaskoczyły mnie, bo no może nie pierwszy, ale drugi, trzeci, czwarty trening z intensywnościami zakładałem, że ten powrót do formy i do jakichś tam w miarę dobrych cyferek zajmie mi trochę dłużej i tu się pozytywnie zaskoczyłem, więc śpię spokojnie, jeśli chodzi o dalsze budowanie dyspozycji. Najważniejsze, żeby ten problem zdrowia był cały czas pod kontrolą, więc tutaj na rowerze będzie cały czas mieszanie treningów jakościowych, prawdopodobnie cały czas na trenażerze. Oczywiście ćwiczenie w pozycji aerodynamicznej jest tutaj dużo ułatwione i przeplatane jakimiś takimi spokojnymi, przyjemnymi jednostkami na zewnątrz, czy to na rowerze gravelowym, czy to gdzieś jakieś takie okoliczne, powiedzmy, zwiedzanie w czystym tlenie. Każdy lubi taki trening. No i najbardziej okrojony trening biegowy w tym miesiącu, w lutym. No rzeczywiście tej objętości sumarycznie znacznie mniej niż planowaliśmy. Zrobiłem łącznie 12 godzin, 2 minuty i 6 sekund biegania. Niektóre pojedyncze jednostki, tam były chyba 2 czy 3, już teraz nie pamiętam dokładnie, zrobiłem na bieżni mechanicznej, więc tutaj te objętości kilometrowe nie wiem, czy są w 100% adekwatne, ale w sumie wyszło 156 km, co daje 39 km biegania tygodniowo. No to jest zdecydowanie mniej niż standardowo trenuję. Te objętości biegowe to mieszczą się zazwyczaj już w takim konkretnym treningu między te minimum 70 a powyżej 100 km biegania, więc no tutaj ze względu na jakieś problemy, tak jak mówiłem, troszeczkę mocno okrojony trening, natomiast cieszę się, że już teraz jest wszystko w porządku i będziemy ten trening budować w kolejnych tygodniach. No, po wielu latach, można powiedzieć, mocnej pracy, tym razem rzeczywiście bardzo spokojne wejście w trening. Rok temu o tej porze, czy intensywności, czy też w szczególności objętości, które wykonywałem, no były znacznie większe. Natomiast tak to wygląda i oczywiście staramy się to układać na bieżąco, tak żeby organizm dobrze reagował na te bodźce. No przede wszystkim jestem na pewno bardzo zadowolony z tego, że organizm naprawdę bardzo szybko reaguje, no i przede wszystkim problem, który w największym stopniu stopował mnie w poprzednim sezonie, czyli problem z arytmią. Przez 2,5 miesiąca po operacji ani jednego sygnaliku, czy to z urządzeń, czy to nawet według odczucia, tak, mojego, no nic się nie pojawiło, nic się nie zadziało, więc to jest najważniejsza dla mnie informacja, która sprawia, że śpię naprawdę bardzo spokojnie i z uśmiechem na ustach wykonuję kolejne treningi. No i starty już niebawem, więc powoli będziemy zwiększać ten trening i wchodzić na takie zadania, które rzeczywiście lubię i czuję, że przesuwają mnie mocno, jeśli chodzi o moją dyspozycję. Tyle na temat treningu biegowego, no i całą resztę stanowił trening siłowy, w którym współpracuję z trenerem Tomkiem Mickiewiczem. Tutaj robiliśmy na początku sporo mobilności, prowadzenia, następnie do treningu, do bazy treningu siłowego, czyli taki, można powiedzieć, malutki cykl hipertrofii, nazwijmy to, co oczywiście nie było naszym celem, ale celem było tego krótkiego okresu wprowadzenia, właśnie przygotować mnie do okresu, w który weszliśmy w ostatnich 2 tygodniach,
czyli okres budowania siły maksymalnej i na tym się będziemy teraz skupiać, więc pozostałe godziny jak na mnie dość sporo, bo to wychodzi blisko 2,5, może 3 godziny tygodniowo. Dwa treningi tygodniowo na pewno są regularnie wykonywane, jeśli chodzi o trening siłowy. Jest w nim też sporo mobilizacji i rzeczy, które aktualnie widzimy, że moje ciało potrzebuje. I tak w sumie zamknęło się te nieco ponad 80,5 godziny, można powiedzieć zaledwie, treningu w lutym. I tak wygląda moja codzienność, moja rutyna, czyli muszę dobrze potrenować i oczywiście równie dobrze, jak nie lepiej się zregenerować, czyli wyspać, odżywić i tak dalej. Co jeszcze robiłem w tym czasie? Życie sportowca to głównie trening, regeneracja, żywienie, dbanie o odpowiedni sen. To wszystko oczywiście jest tą podstawą, tą bazą pracy, którą wykonujemy. Natomiast to, czego zazwyczaj nawet nie widać za kuluarami, też się odbywa, też mamy pewne obowiązki, pewne rzeczy do robienia. Zazwyczaj oprócz tych spraw czysto sportowych pojawia się u mnie troszkę obowiązków, jeśli chodzi o działania sponsorskie. Czasami są one widoczne medialnie, czasami są prowadzone bardziej wewnętrznie i tutaj podzielę się pewną historią we współpracy z już moim wieloletnim partnerem, firmą Integrale. Ostatnie 2 lata wspólnie realizowaliśmy właśnie wewnętrznie w firmie dla pracowników program takiego wyzwania sportowego, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wyszło to naprawdę, przerosło nasze oczekiwania i bardzo się cieszę, że jako zawodnik mogę robić nie tylko wyniki, nie tylko walczyć o swoje marzenia, ale również oddawać troszeczkę tej motywacji, tej inspiracji, no i swojego doświadczenia, tego co się nauczę, takich może uniwersalnych czasami przesłań i mogę się tym podzielić gdzieś tam dalej. No i wykorzystując trochę ten czas, który mi się otworzył i tą przestrzeń i nasze wspólne działania, poszliśmy o krok dalej. W tym czasie szczególnie mocniej zaangażowałem się, abyśmy wspólnie rozbudowali, można powiedzieć, ten cały program, który zrealizowaliśmy, który już dobrze zafunkcjonował i poszerzyli go w ten sposób, aby był on dostępny już nie tylko wewnętrznie w firmie, ale był on dostępny dla każdej firmy, która będzie chciała w tym uczestniczyć. Poszerzyliśmy go również o takie dziedziny jak odżywianie, jak sen, jak regeneracja, jak oczywiście aktywność fizyczna, czyli te wszystkie aspekty, o których teraz coraz częściej się mówi, wszystkie aspekty tak naprawdę dbania o zdrowie, o swój dobrostan, optymalną kondycję psychofizyczną. Coś, co niesie naprawdę ogromne korzyści. Cieszę się, że jestem współautorem takiego programu, więc niedługo będzie to wszystko widoczne również na moich kanałach. Będziecie mogli się przyjrzeć i szczególnie jeśli jesteście szefami jakiejś organizacji, czy macie pod sobą jakieś zespoły, o które chcecie jeszcze lepiej zadbać. To jest właśnie produkt, który stworzyliśmy właśnie z myślą o takich działaniach, więc śledźcie i zapraszam Was do udziału w tego typu rzeczach. Oczywiście wszystko we współpracy z firmą Integrale, więc jest do tego stworzona aplikacja, jest tam mnóstwo wiedzy prostej, przekazanej w praktyczny bardzo sposób. No i są tam zadania i wskazówki, które pomogą rzeczywiście tą wiedzę nie tylko przyswoić, ale wykorzystać do swojego życia, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak spożytkowałem swój, powiedzmy, dodatkowy nieco czas pozatreningowy. Teraz oczywiście tego treningu będzie coraz więcej, także coraz mniej energii będzie pozostawało na robienie innych rzeczy. Tyle działo się u mnie w lutym. Marzec, oczywiście rozwijanie treningu. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej, zachęcam Was do napisania tego w komentarzach. W kolejnym filmiku postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej Waszych pytań. Także zapraszam Was do tego Q&A. Pytania z każdego zakresu. Mile widziane oczywiście
treningowe pytania, czysto sportowe, ale możecie pytać o wszystko. W następnym filmie postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich, ale jeśli chcecie odnaleźć też proste, cyferkowe odpowiedzi, to przypominam, śledźcie również mnie na Strava i na moich socjalach. Zostawcie tutaj jakiegoś followa, suba, lajka i tak dalej. To naprawdę pomaga mi rozwijać moją karierę. Także trenujcie, bądźcie zdrowi i no już niedługo widzimy się na jakichś trasach startowych. Pozdrawiam Was serdecznie, Wilku.